Dzień dobry, witam Państwa na kanale Otoneurologia Praktyczna. Dzisiaj chciałem przedstawić taką krótką relację z Białegostoku, gdzie odbył się właśnie w tym tygodniu 51. zjazd otolaryngologów, chirurgów głowy i szyi. Jest to taka największa konferencja naukowa w Polsce dotycząca konkretnie laryngologii. Odbywa się cyklicznie co 2 lata i w tym roku właśnie odbyła się w Białymstoku. Wczoraj właśnie wróciłem. Na tej konferencji omawiane są wszystkie tematy przekrojowo z całej laryngologii, ale również tematy związane z zawrotami głowy, czyli tematy z zakresu otoneurologii. I o tych chciałem powiedzieć widzom kanału, ponieważ tematy związane z zawrotami głowy interesują Państwa najbardziej. Omawiano m.in. problemy związane z zawrotami głowy u dzieci. Okazuje się, że najczęstszą przyczyną zawrotów głowy u dzieci, tak jak w Polsce, jak i na całym świecie, jest migrena przedsionkowa i stanowi to co najmniej 50 do 60% wszystkich przypadków zawrotów głowy u dzieci. Natomiast otolity u dzieci występują wyjątkowo rzadko, tak jak u dorosłych jest to powszechna i częsta przyczyna zawrotów głowy, tak u dzieci bardzo rzadko. Zwrócono uwagę, na jakie trudności napotykamy przy diagnozowaniu i leczeniu migreny przedsionkowej. Przy samym diagnozowaniu, ponieważ już wywiad jest trudny, ponieważ dzieci często nie potrafią w sposób taki racjonalny opowiedzieć, co czują, jak określić te dolegliwości. Czasami nie rozróżniają pojęć typu zawroty głowy, więc już samo określenie objawów jest u dzieci dosyć trudne. Potem sama diagnostyka również też wymaga takiego przystosowania technologicznego, ponieważ metody, które stosujemy u dzieci do diagnozowania zawrotów głowy, są podobne jak u dorosłych, ale muszą być przystosowane technologicznie, no i wymagają od dzieci większej cierpliwości. Wreszcie problemy z samym leczeniem. No tutaj, tak jak u dorosłych, mamy sporo leków już, które możemy wykorzystać do leczenia migreny przedsionkowej. Tak u dzieci wiele z tych leków jest po prostu niezarejestrowanych w tej grupie wiekowej, co napotyka trudności. Ale i tak musimy tych pacjentów diagnozować i leczyć tak najlepiej, jak potrafimy. Inny z kolei ośrodek przedstawił swoje statystyki zawrotów głowy u dorosłych. Jakiś czas temu przedstawiałem materiał z zachodnich ośrodków, gdzie pierwszą przyczyną zawrotów głowy statystycznie najczęstszą są funkcjonalne zawroty głowy, na drugim miejscu otolity i na trzecim miejscu migrena przedsionkowa i okazało się, że w Polsce jest zupełnie podobnie, czyli w polskiej populacji pacjentów mniej więcej te same przyczyny rozkładają się w takim samym stopniu, czyli funkcjonalne zawroty głowy, otolity i migrena przedsionkowa jako najczęstsze przyczyny zawrotów głowy. Niejednokrotnie pamiętam, że na kanale czy też w wiadomościach pytali Państwo o wpływ zaburzeń tarczycy, czy nadczynności, czy niedoczynności na zawroty głowy. Tutaj na tym zjeździe pojawiło się ciekawe polskie badanie, gdzie badano wpływ konkretnie choroby Hashimoto. Tej jednej choroby, która charakteryzuje się, która wynika z autoimmunologicznego zapalenia tarczycy. Na świecie pojawiało się niewiele doniesień na ten temat. Były między innymi takie pojedyncze, które mówiły o tym, że podwyższone przeciwciała typu anty-TPO, anty-TG dostają się do endolimfy i powodują tam zwiększone ryzyko odrywania się otolitów. Inne prace mówiły, że te przeciwciała dostają się z kolei poprzez chłonkę do ucha wewnętrznego i tam zwiększają ryzyko powstania choroby Meniera, ale to były takie pojedyncze doniesienia i jakby nie mamy takiej pewnej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast polskie badanie, tutaj przedstawione na zjeździe, dotyczyło konkretnie choroby Hashimoto i badano, czy grupa osób z chorobą Hashimoto ma jakieś zaburzenia przedsionkowe, czy u nich się w ogóle rozwijają jakieś zawroty głowy i czy w badaniach są jakieś odchylenia. I okazało się po tych badaniach, że specjalnie nie ma. Czyli ta choroba nie zwiększa ryzyka, czy nie powoduje powstania zawrotów głowy. Ale generalnie to badanie było przeprowadzone na dosyć niewielkiej grupie pacjentów, co powoduje, że być może odpowiedź na to pytanie nie jest jeszcze taka do końca jasna czy pewna. Niemniej jednak warto zauważyć, że no jakby polscy specjaliści dostrzegli ten problem i zaczęli robić badania, co jest bardzo już jakby optymistyczne. Kolejne tematy związane były z wirtualną rzeczywistością, mianowicie z rehabilitacją
która wykorzystuje wirtualną rzeczywistość rehabilitacją zawrotów głowy. Taką wirtualną rzeczywistość już się wykorzystuje na przykład do rehabilitacji zaburzeń równowagi u dzieci i również u dorosłych. No, ta metoda rozpowszechnia się na razie bardzo powoli ze względu na to, że ten sprzęt do tej rehabilitacji jest bardzo drogi. Niemniej jednak wydaje się, że ma sporą przyszłość. Między innymi sam spróbowałem skorzystać z takiego programu, który polegał na tym, że trzeba było wejść na taką kładkę zawieszoną jakieś 200 metrów nad ziemią pomiędzy wieżowcami. Także wrażenie jest po prostu niesamowite. Nawet nie mając żadnych zaburzeń równowagi, no, czułem się na tej kładce po prostu bardzo niepewnie. No, czułem wręcz lęk, że dosłownie mały krok w bok może spowodować upadek 200 metrów w dół, co robi piorunujące wrażenie. Myślę, że to będzie można wykorzystać między innymi do rehabilitacji osób z potrójnym PD w przyszłości. Dobrze, dużo mówiono też na temat choroby Meniera. Choroba Meniera, no można powiedzieć, na każdej konferencji jest omawiana. Między innymi jeden z ośrodków, który zajmuje się operacyjnym leczeniem choroby Meniera, mianowicie wykonuje przecięcia nerwu przedsionkowego, przedstawił swoje wyniki. Okazuje się, że te wyniki są bardzo dobre. Można powiedzieć, że można tą chorobę wyleczyć chirurgicznie w sposób trwały i jest to takie przesłanie dla pacjentów, że jeśli są zakwalifikowani do leczenia operacyjnego choroby Meniera, to żeby się nie bali, ponieważ komfort życia po tej operacji po prostu znacznie rośnie i można tą chorobę wyleczyć. Oczywiście trzeba nadmienić, że nie jest to metoda, która jest stosowana na samym początku. Dopiero kiedy leczenie zachowawcze, inne metody zawiodą, to pacjent jest zwykle kwalifikowany do leczenia operacyjnego. Pojawiło się też sporo na zjeździe takich technicznych nowinek, badań, na przykład otomisja z przesunięciem fazy. Otoemisja jako badanie jest dosyć często wykonywane w Polsce. Jest to badanie, które obrazuje czynność ślimaka, ale w chorobie Meniera wykorzystujemy takie badanie jak otoemisja z przesunięciem fazy. To polega na tym, że badamy tę otoemisję w dwóch pozycjach ciała, w pozycji siedzącej, a następnie pacjent się kładzie na plecy i w pozycji leżącej i przesunięcie w tej fazie obrazuje zmianę ciśnienia w uchu wewnętrznym, co jest czułym markerem diagnostycznym konkretnie właśnie w chorobie Meniera, zwłaszcza w jej początkowych stadiach. Kiedy nie doszło jeszcze do pogorszenia słuchu, to już właśnie możemy te wczesne stadia choroby Meniera wyłapywać. Inna ciekawa metoda diagnostyczna, którą omówiono, to elektrokochleografia. Jest to jakby pomiar aktywności elektrycznej ślimaka i ta metoda znana jest od dawna, ale wcześniej wykonywano ją w sposób taki bardzo inwazyjny, który polegał na tym, że trzeba było przebić błonę bębenkową i tą sondę wsunąć w okolice ucha wewnętrznego, co jest bardzo inwazyjne. Natomiast nowoczesne techniki teraz pozwalają, żeby zrobić to badanie w sposób nieinwazyjny, umieszczając sondę do przewodu słuchowego zewnętrznego, a więc bez potrzeby przebicia błony bębenkowej, co zwiększa komfort pacjenta. Mówiono też dużo o technikach obrazowania, o różnych protokołach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, żeby zobrazować chorobę Meniera. No i oczywiście dużo mówiono o badaniu V-HIT. Wydaje się, że badanie V-HIT, ponieważ ma sporo zalet, te zalety Państwo znają, ponieważ już na kanale Otoneurologia Praktyczna omawiałem testy V-HIT, ale wydaje się, że stanie się to niebawem takim podstawowym narzędziem diagnostycznym układu przedsionkowego obok badania VNG, które już jest w Polsce bardzo powszechne. Badanie V-HIT na razie jeszcze wykonuje się w niewielu ośrodkach, ale to się na pewno zmieni i wkrótce będzie wykonywane znacznie częściej. Dobrze, to tyle w takiej krótkiej relacji z 51. zjazdu otolaryngologów. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam, Krzysztof Łasiński, Otoneurologia Praktyczna.